Tak wygląda ulica, na której znajduje się nasz hostel. Zaraz przy zabytkach. Za mną rozgrywa się mecz na tle wulkanów. A tuż obok, przede mną, jest kolejny zabytek. Więc boisko jest zaraz przy samych ruinach. Idziemy teraz na punkt widokowy, który znajduje się na wzgórzu. Stamtąd rozpościera się widok na całe miasteczko. Wchodzi się po schodach tędy. Droga pod górę. Jak widać, całkiem sporo turystów nią uczęszcza. Podobno jeszcze kilka lat temu nie była zbyt bezpieczna. Lepiej było wjechać taksówką ze względu na częste napady w tym miejscu. I już prawie jesteśmy na miejscu. Już widać wulkany. Widoczność jest dzisiaj całkiem dobra. Dużo bezdomnych psów tu jest. Ten sobie znalazł miejsce do spania w cieniu. No i już schodzimy. Wejście na górę zajęło nam spod hostelu około 10, może 15 minut. Czyli z centrum miasteczka to będzie maksymalnie pół godziny. Tu jeszcze jedna taka ciekawostka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę wcześniej. We wszystkich oknach w Antigui, gdzie chodziliśmy, są kraty. Z kolei drzwi bardzo często są stalowe i posesje są ogrodzone wysokim murem. Jeszcze kilkanaście lat temu było tu naprawdę bardzo niebezpiecznie. Teraz już te czasy się trochę zmieniły i sama Antigua jest bezpieczna, zwłaszcza dla turystów. No, ale pozostała część kraju to tak różnie. Nie chciałbym, żeby taki mnie dziabnął. Santa Teresa de Jesus. Zaglądamy do Convento de las Capuchinas.
klasztoru, którego patio można podziwiać bez wchodzenia do środka. Nawet jeśli wstąpimy tam tylko na chwilę, już z samego wejścia zobaczymy sporo. Piękną architekturę, charakterystyczne łuki i urokliwe kolonialne detale. Czuje się, jak ważne to miejsce było kiedyś dla miasta. Jesteśmy przed kościołem La Merced, jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Antigui. Żółta fasada i detale architektoniczne robią wrażenie. To miejsce nie tylko piękne z zewnątrz, wewnątrz czeka na nas spokojna atmosfera, która zachęca do chwili wytchnienia, a wierzących do skupienia na modlitwie. Barokowy kościół La Merced to obowiązkowy punkt na trasie. ¿Por qué los bomberos recogen el dinero en la calle? Pues sí, buenas tardes, mi nombre es Erwin Velázquez, soy paramédico de la institución de bomberos. Salimos a recaudar casi todos los días porque somos una institución de bomberos voluntarios. ¿Ya? Todos somos voluntarios en nuestra institución. Hay más de 14 elementos por grupo y en cada grupo pues cada uno tiene que salir a recaudar. Por lo mismo que, o sea, tanto como la municipalidad y como el gobierno no apoyan a nuestra institución. Entonces, día con día nosotros tenemos que salir a las calles a recaudar para poder tener nuestras unidades al servicio con su combustible y para seguir generando, para seguir equipando nuestros botiquines con equipo hospitalario. Asimismo, hay más de varias personas que salen a las calles. Por ejemplo, allá está nuestra otra compañera que también ella sale a generar, porque lo que nosotros estamos sirviéndole a nuestra comunidad a honor, porque realmente nosotros no recibimos ni un sueldo de la institución, ni un sueldo de la municipalidad y ni un sueldo del gobierno. Más que todo sea nuestro tiempo hacia la institución, los turnos son a honor. ¿Y todos los bomberos en Guatemala son voluntarios? No, existen bomberos voluntarios como bomberos municipales, así mismo como Cruz Roja de Guatemala. Ajá. Pero sea bomberos voluntarios, ellos le llaman voluntarios porque realmente su trabajo es a honor. En cambio, bomberos municipales, lo pusieron municipales porque las municipalidades de los departamentos, las aldeas, ellos reciben el sueldo de ellos. Una pregunta más. ¿Y si se ocupan solo de los incendios o hay otras misiones? No, o sea, trabajamos todo lo que son incendios forestales, incendios estructurales y todo lo que es emergencias básicas como hospitalarias o emergencias en casos de choques y todo eso. Ajá, también. Sí, o sea, estuvimos elaborando lo que es ahorita que hace un par de meses cuando se incendió el volcán de Agua. Asimismo en el 2018 cuando fue la erupción del volcán de fuego. Oh. Sí. Gracias, que les vaya bien. Cmentarz Świętego Łazarza w Antigui. Zaglądamy na cmentarz w Antigui, skąd rozciąga się piękny widok na okoliczne wulkany. Kolonialne nagrobki tworzą wyjątkowy klimat, a cisza aż zaskakuje w tak turystycznym mieście. To nie tylko miejsce pochówku, ale także kawał historii i lokalnej kultury. Nawet jeśli cmentarze nie są na waszej liście, to warto tu zajrzeć dla widoków i atmosfery. Jesteśmy jeszcze na innym markecie. Tu znaleźliśmy takie wielkie grzyby. Zobaczcie na moją dłoń, a to jest grzyb. Są jak dwie moje dłonie.
Tu latawce sprzedają. A to są chyba szopki bożonarodzeniowe. Super te maski. Muszę przyznać, że te maski robią wrażenie. Chętnie bym taką sobie kupił na pamiątkę, ale są wykonane z drewna, więc trochę za ciężkie, żeby wepchnąć to jeszcze do bagażu, zwłaszcza że mamy dosyć ciężkie plecaki. Na cały wyjazd trzeba było sporo załadować ekwipunku. No tak mi się podobają te maski, muszę jakąś przymierzyć. O, jest Jaguar. Fajny. Bardzo fajne, świetnie wykonane. Jaka cena jest na metce? 205 kecali. Nie mało, ale muszę przyznać, że bardzo, bardzo mi się podobają. Chciałem taką na ścianie sobie powiesić. Fajna. To jest dość osobliwa rzecz. Z daleka wyglądała, jakby tu prawdziwa kobieta siedziała. Nawet jakiś kosmita jest. A ta jaką ma straszną minę. Można się przestraszyć. Dosyć osobliwe eksponaty. Są chicken busy. O, te maski też fajne na ścianę. O, widzę nawet jakiegoś kościotrupa. Kto by takiego chciał kościotrupa? Są też mniejsze maski. Te są po 135 kecali. Masz za 70. A tu są mikromaski. Im dalej, tym mniejsze. I te są po 70, 80. Tu niżej też są. Wszystkie artykuły są ometkowane z cenami, więc podejrzewam, że tutaj nie można się targować. Ceny są trochę wyższe, wszystko widać, że jest dobrej jakości. Wieczorami obok kościoła de la Merced rozkładają się kramy z jedzeniem. Dziś planujemy spróbować coś właśnie na takim kramie. Wszystko wygląda apetycznie, a czy smakuje dobrze, to się zaraz przekonamy.
ensalada de pollo, pollo de Este es sweet, también meat. Trátelo con yogur. Aquí está el mole, sí. Jesteśmy. To jest banana. Le To damos nie jest pączek, tylko to jest... Es de plátano, ¿sí? Pero tiene harina, ¿no? No. No lleva harina, no lleva harina. Solo plátano. Plátano y frijol dulce. ¿Posible? Y le damos pregunteo. 20 quetzales. ¿Cómo se llama? ¿Es sándwich mixto o búfalo? Sándwich mixto. ¿Lo dan con tortilla o con ¿Con pan? tortilla o en pan? 30 igual le va. También le agregamos de ensalada. Y le damos pregunteo. Sándwich 30, con tortilla también. Sí. Ok. Por favor, dos. Dos porciones. Dos porciones con tortillas, sí. 30. Fajnie, bo tutaj mają faceta, który odgania muchy i to jest jego praca. Ja nie widzę tu much. Trzeba mieć na uwadze, że pani robiła jedzenie tą samą ręką, którą przyjmowała pieniądze. Nie jest to zbyt higieniczne. W tym przypadku warto mieć jednak szczepionkę na żółtaczkę typu A i B. I nie jest to odosobniony przypadek, więc w knajpach podejrzewam, że może być podobnie. Nie specjalnie stosują tu zasady higieny. Pamiętajcie o tym. Dobra, to próbujemy. Wygląda to tak. Mało ostre. Smakuje dobrze, ale to trochę mało ostre. Daje radę, ale tak w skali od 1 do 6 to 3. Trochę mało wyraźny smak, mimo że są tu różne warzywa też, nie tylko mięso. Chyba drugi raz bym tutaj nie przyszedł na jedzenie. Może mi tak do końca nie smakuje, ale przybłąkał się tu pies, który błagalnym wzrokiem prosi o nasze jedzenie. Myślę, że się z nim trochę podzielimy, ale to dopiero na koniec. Pies jest zadowolony.